Tak jest. Wyłączę brumek. Niemożliwe stało się możliwe. I wzorem rosyjskich naukowców, aby przenieść się w czasie w przyszłość, wystarczy poczekać. Ale ja przeniosłem się w przeszłość. I to nie w zwykłej machinie czasu, tylko za pomocą Marshalla 1959 Plexi. I nie ma w historii muzyki gitarowej, zaznaczam gitarowej, bardziej wpływowego na historię tej muzyki brzmienia jak Marshall Plexi. No posłuchajcie sami. I znowu to samo. A w Polsce? Niesamowite. Albo? I znowu ten powiew legendy. No to jedziemy od nowa. Piotr Łukaszewski w przepięknym Custom Studio pod Warszawą u przemiłych Grzesia i Marty w gościnie. Peter, za kamerami Jaro, kibicujący Mikołaj. Cześć! Bardzo kibicujący dźwiękowiec Sebastian. Nie ma mnie! Nie ma, bo uciekł. Wiecie dlaczego uciekł? To jeszcze jeden hit na Marshallu. No dobra, to jedziemy z historią. Historia znowu nie jak z klasycznego katalogu nowoczesnej firmy, gdzie geniusz wzmacniaczy gitarowych opracowuje genialny schemat, a ten schemat zmienia świat. Tu było inaczej. Mamy Jima Marshalla, perkusistę, właściciela sklepu, a na tyłach tego sklepu mały service room. Taki zakładzik, gdzie naprawia się komba Fendera, gdzie naprawia się jakieś stare wzmacniacze, na przykład Gibsona, Goldtona, tam do harmonijek i do innych. No ale jest duża presja, bo pojawiają się gitarzyści. Gitarzyści typu Pete Townshend, typu Jeff Beck, typu Eric Clapton i cała ta śmietanka gitarzystów brytyjskich, wszyscy na ciśnieniu, żeby powstał jakiś nowy wzmacniacz gitarowy. No i się zaczyna. Zaczyna się z pozoru dość w prosty sposób. Wzmacniacz JTM-45. Co to jest? To jest tak naprawdę Fender Bassman. Mała, zmrużonym okiem replika Bassmana, ale pod presją kolegów, których wymieniłem przed chwilą, Jim musi zrobić coś swojego i to głośniejszego. Wtedy nie do końca chodziło o to, żeby wzmacniacz miał piękny, okrągły, lejący się ton. Miał być głośny, bo miał się przebić przez tłumy krzyczących dziewczyn. Nie radzili sobie z tym Stonesi na Voxach 30 AC, nie radzili sobie z tym Beatlesi
na Voxach 30 AC trzeba było pójść grubiej. No i powstaje JM45, bazowo Bassman, ale już z pewnymi modyfikacjami, czyli lampy EL34, bo takie w Anglii w tamtym okresie były najpopularniejsze. Na początek dwie. Modyfikowany jest preamp Bassmana, są pewne modyfikacje w samym schemacie, ale chodzi też o to, że używane są dostępne na rynku brytyjskim części. Między innymi transformatory. Z tym było różnie, bo był i Carnhill, i był Drake, i był Dunghall. W różnych okresach Jim Marshall sprawdzał różnych dostawców poszczególnych części. I powstaje właśnie pierwsza konstrukcja, kultowa, JM45, gdzie już się panom kolegom, gitarzystom z okolic podoba. No ale przychodzi Pete Townshend i mówi, dobra, jest ok, ale to jest za ciche. To w ogóle to nie robi wrażenia. Można to przegadać. No to Marshall robi setkę. I tak powstaje słynna konstrukcja 1959, przy czym SLP. Przy czym to wcale nie znaczy, że to jest data. To wielu ludzi bardzo błędnie interpretuje to 1159 jako początek tej konstrukcji. Konstrukcja to jest 1965 rok. Wtedy powstało Plexi. I dlaczego Plexi? Ten panel przedni wykonywany był z Plexi malowanej na złotą farbą od spodu. Jak to zwykle bywa z tym materiałem, nie do końca spełniał warunki żywotności i zwyczajnie się wypaczał. Gorące lampy powodowały, że plastik pękał. W późniejszym okresie został zamieniony na panel aluminiowy, oksydowany tak na złoto. Też to pięknie wyglądało, no ale nie było to już Plexi. My zajmiemy się tą konstrukcją pierwotną na 3 lampach ECC83 i na 4 lampach EL34, przepraszam, w końcówce mocy. Czyli mamy pełne 100 W. Wzmacniacz jest nieprawdopodobnie głośny. Nieprawdopodobnie. Teraz nie wiem, czy widać to z kamer. Tu nawet leży konieczny atrybut do używania wzmacniacza Plexi. Zatyczki do uszu. Jeżeli oczywiście chcesz być zdrowy i dożyć szczęśliwie starości, słysząc, co mówi do ciebie wnuczek. Po to to było. Najlepiej, te są świetne, doskonałe. Najlepiej z tymi zatyczkami przetrwać ten wzmacniacz, no chyba, że jest się Petem Townshendem, któremu było mało. On nawet poszedł dalej, Marshall na moment sprostał też jego oczekiwaniom, nie robiąc mu najpierw nie tylko 100-watowy, ale po jakimś czasie się pojawił 200-watowy Major Marshall. To było wariactwo, szybko się z tego wycofali. Nikt, kto miał przyjemność, chyba już wszyscy nie żyją. A przynajmniej są głusi i biorą rentę. Nie opłacało się nikomu. I o wilku mowa. Nie ma tu żadnego Master Volume modu. Wtedy jeszcze Marshall tego modu nie znał. Jest to klasyczna, jednokanałowa w założeniu konstrukcja. Dwukanałowość tego wzmacniacza, bo można tu mówić o 2 kanałach, czyli kanał Normal i kanał Bright. Ten Bright jest nieznacznie jaśniejszy od tego Normal i to jest właściwie cała różnica. W środku polega to na tym, że do jednego z tych gniazdek dolutowywany jest opornik, a do drugiego opornik i kondensator. Nie było więcej modów. Mody pojawiły się później. Między innymi ja pozwoliłem sobie tutaj zagrać te wspaniałe utwory TSA czy AC/DC, używając modu, czyli kluczowania obu kanałów, gdzie jakby gitara podłączona jest do jednego kanału, ale drugim wyjściem wychodzi do wejścia kolejnego. I razem tak skaskadowane ze sobą tworzą barwę. Dlaczego to jest fajne? Bo po pierwsze wzmacniał się wtedy gain, już było wrażenie, że gitara pomaga grać, a po drugie można było miksować pomiędzy jasnym a ciemnym kanałem. W historii jeszcze były
Plexi, które się nazywały Super Bassman, albo Super Bass, przepraszam, Bassman to Fender. Super Bass, gdzie on już od razu na starcie był wzmacniaczem bez tej super góry. No i byli tacy, nawet Steve Lukather na początku swojej kariery, czy George Lynch, używali Plexi w wersji Super Bass. My mamy do czynienia tutaj chyba z reedycją, ale najwierniejszą kopią tego wzmacniacza w oryginale. Oczywiście wszystko point to point. Nie było płytek PCB, czyli nie były lutowane części w płytkę drukowaną, tylko były wszystkie w powietrzu na takiej bakilitowej platformie. Potężne transformatory, no w tym wypadku akurat Dunghall, bo to jest już reedycja, ale one bardzo dobrze rzeczywiście grają. Są nadwymiarowane. To też jeden z patentów Marshalla, żeby transformator był ponad możliwości wzmacniacza. To znaczy, żeby i transformatory, i końcówka mocy jakby miały ten zapas, że jeżeli gitarzyście mało albo żeby coś, to jeszcze mu tam czegoś brakuje, to żeby wzmacniacz zniósł ekstremalne swoje jakby położenia i punkty stabilnej pracy. Klasycznie dla Marshalla selektor napięcia. To jest moim zdaniem wspaniałe. Czy jedziesz do Stanów, czy do Japonii, czy w Europie, możesz sobie ustawić napięcie, nie trzeba kombinować z autotransformatorami i selektor oporności kolumny. Inne firmy odczepy na transformatorze głośnikowym wyprowadzały na poszczególne gniazda. Marshall zrobił selektor. Jedni mówili, że to lepiej, inni mówili, że to gorzej, bo to jak to zwykle z selektorami, tam się potrafi coś tam zawsze zepsuć. Ale to działa. Skoro działa, to nie narzekamy, jest ok. I właściwie tu nie ma. Potem to już się zaczęły tylko szkoły używania. Szkoła, jak ja trafiłem do TSA pod koniec lat 80., to tam było wszystko w prawo. I jak nie miałeś wszystko w prawo, to znaczy, że nie umiałeś grać na Marshallu. A basy na przykład to była w ogóle kwestia umowna. Zawsze trzeba dać w prawo, bo i tak jest wrażenie, że to jest za mało. Pamiętajcie, to był okres, kiedy jeszcze oprócz kaskadowania kanałów nie było żadnych opcji modowania Marshalla. Nawet nie bardzo ludzie wiedzieli. Był taki, to się nazywało One Wired Mode, gdzie technicy, tacy odrobinę inteligentniejsi, którzy umieli operować już lutownicą, dostawali się do środka i to, co ja zrobiłem na kabelkach tu z przodu, to zrobiłem to już po częściach typu kondensator-opornik. A ci, co odrobinę liznęli elektroniki, to wiedzieli, że można to zrobić przed tymi częściami, czyli tam zewrzeć w środku te dwa gniazdka, ale z pominięciem opornika i kondensatora. Efekt był jeszcze lepszy. Ale to nie jest cała prawda o brzmieniu tego wzmacniacza. Ten wzmacniacz zbudowany przez perkusistę z pomocą dwóch kolegów, ja już teraz nie pamiętam, jak oni się nazywali, ale sprawdzę, ja dopiszę do tego filmu. Zaczął produkować wzmacniacz w wersji JTM45, potem na prośbę Pita Tausenda dowalili jeszcze dwie lampy, żeby był 100-watowy, bo inaczej to się nie zgadza. Ale jego brzmienie właściwie wywodzi się z równolegle powstałego wzmacniacza Blues Breaker, bo tam doszło do takiej bardzo śmiesznej historii. Clapton przyniósł swój egzemplarz do Marshalla tam na tyły sklepu z prośbą o serwis wzmacniacza. Oczywiście panika, szybko, dzisiaj mam koncert i tak dalej. I Marshall robi mu ten wzmacniacz, sprawdza, że gra, nie słucha jak gra i puszcza go na ten koncert. I tak się złożyło, że na tym koncercie był i Jeff Beck, i Pete Townshend. A wzmacniacz brzmiał wybitnie. Wybitnie. Więc afera w lokalnym świadku, leci Beck i leci Townsend do Marshalla, coś ty tam mu zrobił, bo to grało świetnie. Nie wiem, naprawiłem mu tylko to, co tam było, albo właściwie lampy wymieniałem. Nie, on ma lepiej zrobiony wzmacniacz. Wybłagali Claptona, który niechętnie odstąpił swoją sztukę, żeby zobaczyć, co się stało. Okazało się, że w świecie elektroniki, szczególnie w tamtym okresie, mówimy o latach 60., operowano pewnymi kanonami schematów i budowy wzmacniaczy. I pewnych rzeczy się po prostu nie robiło, bo to były kanony. Takie jak na przykład, nie wiem, posłanie prądu na siatkę odpowiedniego, żarzenie lamp i tak dalej. Jim Marshall w wzmacniaczu
Claptona się pomylił. Doszło do błędu, poszedł za duży prąd na siatkę i tak dalej. Co za tym piec dostał rumieńców. Zaczął grać jak, może jeszcze nie high gain, ale na pewno groźniej. No i tamci też tak chcieli. I od tego błędu ruszyła lawina, bo nagle zza oceanu bardzo zdolny artysta Jimi Hendrix usłyszał, że takie wzmacniacze istnieją i poprosił o kilka sztuk. No i jak już Clapton, Jeff Beck, Pete Townshend i Jimi Hendrix zaczynają na czymś grać, to znaczy, że mamy zmianę historii, że mamy rewolucję w świecie brzmień gitary. I chyba, powtórzę to, co powiedziałem na początku, nie ma wzmacniacza, który bardziej zmienił tą historię niż Marshall Plexi. Dlaczego Plexi już wiemy, chodziło o przedni panel. I tak już chyba będzie, bo wszystkie inne wzmacniacze, czy Friedmana, czy Bognera, bazowały, czy nawet Soldano SLO 100, bazowały na schemacie Marshalla, idąc dalej. Mnie oczywiście przez wiele lat dziwiło, bo niedawno się to zmieniło, ale dziwiło, że Marshall nie reaguje na mody, które powstały potem. Czyli oczywiście oni zrobili wersję Plexi z tak zwanym master volumem, nazywała się 2203. To był bardzo dobry wzmacniacz, potem już weszli w serię 800, której chyba najbardziej psychopatycznym użytkownikiem był Zakk Wylde. Potem była seria 900 i tak dalej, seria 2000, seria DSL. Ale to wszystko zaczęło się w tym wzmacniaczu. Przy czym zwróćcie uwagę, albo ja wam zwrócę uwagę na to, że powstało wiele konstrukcji na bazie Marshalla z dodanym pierwszym stopniem przesterowania. Tak na przykład powstał Friedman. Friedman i wszystkie jego, w tym legendarny HBO 100, to jest wzmacniacz, który do schematu Plexi dodał jedną lampę wejściową na wejściu. Nie tak jak wiele firm kombinowało, że żeby jeszcze zwiększyć przester Marshalla, to trzeba byłoby dodać 4. stopień wzmocnienia, czyli 4. lampę w wzmacniaczu tuż przed końcówką mocy. Friedman wpadł na pomysł, żeby dodać 1. stopień. Pierwszy wzmacniający sygnał już na starcie. No i tak powstała druga legendarna konstrukcja, ale bazowana na Marshallu. Reinhold Bogner w swoich wzmacniaczach Ekstazy, Shiva przyznaje się do inspiracji tym wzmacniaczem, albo JTM45, czyli pierwszą wersją wzmacniacza Plexi, albo dokładnie tym modelem. Bardzo udany też Helios model. To jest Marshall wprost, tylko modowany. No i potem się zaczęło. No nie macie już właściwie wszyscy. Steve Lukather, pierwsze nagrania Alice in Chains. To wszystko są Marshalle, nie? I oczywiście wiadomo było, że jedni radzili sobie przez mołdowanie, byli już fachowcy, którzy potrafili przerobić Marshalla, dodając mu gainu. Między innymi z pomocy takich mężczyzn korzystał Van Halen. Miał swój jeden patent, tak zwany wariak, gdzie obniżał napięcie sieci zasilania tego wzmacniacza. Przez to wzmacniacz nie pracował stabilnie w swoich warunkach, przez co wariował. Pocąc się, grał większym gainem. Van Edkowi o to chodziło. To samo dodatkowo stosował, nawet przy jakimś innym programie wiemy, że phasing u Van Halena nie wziął się do końca z tego, że uwielbiał efekt phasinga, tylko że phasing wzmacnia sygnał. I to dość poważnie, tam o ponad 5 dB. Ja mówię o tym starym phasingu MXR-a, tak, to jest phasing 90. Jeszcze wtedy z takim script logo, z takim odręcznie pisanym logo. Ten phasing miał taką właściwość, że wzmacniał sygnał. Więc ludzie kombinowali. Nie? Angus Young na przykład ma coś, co dzisiaj jest sprzedawane, taki booster, który się nazywa Scheifer Replika, ale w oryginale Scheifer to był element przedwzmacniacza od systemów transmisji bezprzewodowej gitar. Angus doszedł do wniosku, że w momencie, kiedy używa tego systemu, dokładnie tej firmy, nagle jego sygnał gitary wzrasta i brzmienie też robi się pełniejsze i bardziej przesterowane, więc wymyślili, że to na pewno jest ten preamp i mieli rację.
Więc można stosować boostery, między innymi idąc w stronę AC/DC, czyli za pośrednictwem urządzenia Schaefer replika. Też mam, aż żałuję, że dzisiaj nie mam ze sobą, bo mielibyśmy idealny sound z tamtej epoki. No, ciężko mówić o wzmacniaczu, który właściwie gra w większości nagrań, jakie dzisiaj lubimy. Wszystkie późniejsze wersje wywodzą się jakby z tej wersji. Na pewno zrobimy capture'y. Ta sztuka, która tu jest, to jest wspaniała wersja z 1993 roku. Zrobiona 1:1 w stosunku do oryginału. Pójdzie na tuning, pójdzie na kalibrację biasu i będziemy robić capture'y. I zrobimy capture'y w dwóch wersjach. Zrobimy w wersji czysty plexi i zrobimy w wersji modowanej, już z większym gainem, czyli coś bardziej w kierunku Friedmana. Myślę, że też będzie Wam się ta opcja bardzo podobała. Powrót do przeszłości, nie? Dzisiaj jestem lekko wzrusz, tym bardziej, że w tej konfiguracji Les Paul Custom, kabel i Marshall można było zagrać wtedy każdą piosenkę. Kto nie miał takiego zestawu, nie miał czego szukać na scenie. I ja się z tym zgadzam. Nie jest to wzmacniacz do sypialni. Nie kupujcie sobie, grając dziecku, kołysanki. Dziecko przeżyje to bardzo ciężko. Zresztą wy też. Ja jeszcze sobie chwilę pogram. Nie mam właściwie co tu pokazywać, bo to jest wzmacniacz jednego brzmienia, ale za to jakiego. Co ciekawe, to jeszcze wspomnę na koniec, doskonale reaguje na wszystkie kostki zewnętrzne. Właściwie jakby był do tego stworzony. Wszystkie overdrive'y typu Tube Screamer, Clone Centaur, Super Distortion, Rad, wszystkie te kostki czytane są bezbłędnie. Idealnie odczytuje zamysł producentów tych kostek. No ale prawda też jest taka, że producenci tych kostek robili je głównie w oparciu o ten wzmacniacz, ponieważ on był pod każdą strzechą w tamtym okresie. A jak muzyk był znany, to już na pewno miał takich kilka. Dla ciekawostki powiem Wam, że pan Angus Young ma około 100 Marshalli. Z tego 50 to są plexi. Także gdzieś te sztuki wylądowały. Pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, bo jeszcze nie skończyliśmy programu, a pojawiły się pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Jak różnią się oba kanały i jak i czym różni się modowanie bądź niemodowanie. Wypinam całą tą zabawę. Teraz i zagram tylko na kanale Bright. OK. Teraz zagram tylko na kanale Normal. Przepnę się. Jak widzicie, jeden bardzo jasny, drugi bardzo ciemny. I tu świat się podzielił. Dla jednych ten nie za jasny był za jasny, a szczególnie tych, którzy grali na Fenderach. Dla drugich ten za ciemny był za ciemny i bułowaty, szczególnie dla tych, którzy grali na Les Paulach. I teraz wrócę szybciutko do naszego trybu kombinowanego. Za mało. I to jest to. I to jest to. Więc można byłoby też za pomocą AB Boxa wpiąć się gitarę do selektora, do AB Boxa i grać sobie raz na jednym kanale, raz na drugim, czasami jaśniejszy, czasami ciemniejszy. Tak też można. Natomiast no tutaj myślę, że kaskadowanie soundu jest jak najbardziej wykorzystywane i jak najbardziej dozwolone. Mi najbardziej się podoba to brzmienie, kiedy oba kanały były ze sobą miksowane.
Co do barwy, no, ja nawet i teraz, i w przeszłości, bo ja byłem użytkownikiem wiele lat wzmacniacza Plexi po Stefanie Machelu, fantastycznej sztuce z 1972 roku. I tak jak na tej replice, tak i na tamtym wzmacniaczu ustawiałem zawsze barwę tak samo, czyli bas do końca, środek tak na godzinę drugą, trzecią, górę raczej maks do 10, nie więcej. Głośności preampów w zależności od miksu brzmienia na ucho i prezent ledwo. Dlatego, że generalnie jest to bardzo jasny wzmacniacz i on nie wymagał większego użycia jakby góry. Tym bardziej, że w tej opcji też znakomicie wysterowywany był przez inne overdrive'y. Tytułem pytań i odpowiedzi. Ja bardzo serdecznie Wam dzisiaj dziękuję. Jest kapelusz, jest historia pewnego wzmacniacza, będą capture'y. Nic, tylko grać i cieszyć się muzyką.